Dzisiaj znajdujemy się w królewskim mieście, tak zwanym Krakowie, z okazji zbliżającego się Ryukonu, który ma miejsce już jutro. A z racji, że mamy trochę czasu, postanowiliśmy się z partnerką wprowadzić nieco w ten azjatycki nastrój. Dlatego dziś zabieram Was do najlepszej rameniarni w Krakowie, zarówno według mnie, jak i opinii internautów, czyli Doki Doki Ramen. Jest to zarówno moja opinia, jak i opinia internautów, bo tutaj pierwsze miejsce zajmuje ex aequo Doki Doki Ramen, do którego się wybieramy, oraz Akita Ramen Shop. Byłem zarówno w obu tych placówkach, jak i w wielu więcej w tym mieście, dlatego mam mniej więcej rozeznanie. Dziś razem ze mną wybierzecie się kulinarną podróż. Jesteśmy na przystanku Stradą, a to z racji, że stąd dosłownie rzut kamieniem i znajdujemy się w tej rameniarni. Rameniarnię prowadzą Polacy, kucharzem jest Polak, ale nie martwcie się, nie jesteśmy ortodoksyjni, a ramen jest naprawdę wyborny. Próbowałem wielu zarówno w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, jak i w Lublinie i mogę Wam śmiało polecić, kiedy będziecie się tu wybierać, a może zobaczycie ten film jeszcze w trakcie swojego pobytu. Tego zapraszam. Znajdujemy się już w środku. Menu zmieniło się od ostatniego czasu, ale widzę dalej swoje ulubione pozycje. Od tych cięższych wywarów do tych lżejszych. Mamy również opcje wegetariańskie, których nigdy nie udało mi się spróbować. Ale sam zdecyduję się raczej na Tantan Ramen. Jest to wywar tori paitan, tantan tare, mielone mięso wieprzowe, szczypiorek, pak choi, chili, olej raju, rzepa daikon oraz musztardowiec. Naprawdę Wam to polecam. Mamy również jakąś ofertę sezonową. Mamy tu mięso buta shabu, czyli wieprzowina, shoyu tare, marynowany imbir, marynowany daikon, czyli japońska rzepa, szczypiorek, prażony sezam, duszona cebulka i bulion wieprzowy chinta. I chyba się na to zdecyduję. Jest to całkiem nowa opcja, sezonowa tak zwana. Poprzednią opcją sezonową było właśnie to Tantan Ramen i wprowadzili je do oferty na stałe. Dostaliśmy już herbatę, jest świeżo zaparzana, dlatego jej kolor jest delikatny, również zapach wywodzi na myśl piękne chińskie pola. Aczkolwiek jest to herbata sencha. Zamówiliśmy herbatę sencha. Jest jeszcze bardzo gorąca, dlatego nie mogę jej spróbować, ale aromat niesie się naprawdę pięknie do moich nozdrzy. Dlatego może poczekamy, aż trochę ostygnie i poczekamy na nasz ramen, który już w drodze. Jak widzicie, mamy swoje pozycje już na stołach. Wyglądają obłędnie jak zawsze. Mam nadzieję, że mikrofonu nie zniszczę. Dobra, w każdym razie mamy tu nasz widelec oraz łyżkę do ramenu. Zapytacie, o co to za znawca, je widelce. Jest wygodniej, mogę więcej nałożyć i jestem do tego przyzwyczajony. Najważniejszy jest smak. W każdym razie spróbujemy naszego bulionu. Jest naprawdę cudowny. Tyle głębiej, ile to ma w sobie. Dodatkowo ten posmak sezamu, który mamy tu posypany, jest naprawdę wybitny. W każdym razie może spróbujemy tego mięska. Jest to wieprzowina. Mięsko, widzicie, no można powiedzieć, że gorzej sobie radzę pałeczkami, oczywiście, że tak, ale mogę teraz nabrać sobie po trochu wszystkiego. Rzepy imbiru oraz mięska. Zapach ramenu jest mocno octowy, ale to tylko dlatego, że mamy tu i marynowany właśnie imbir, marynowaną rzepę, więc spróbujemy teraz tego z dodatkami. Jest naprawdę cudowne. To mięsko jest kruche, bardzo kruche. Rozpływa się w usta. Nie widzę tu jakichś większych, w ogóle prawie nie widzę żadnych białych tkanek, więc naprawdę jest świetnie przyrządzone i do tego ten imbir jak zawsze mi pasuje. Jest bardzo podobny do tego, którego używamy w sushi. Więc musicie lubić ten smak, żeby polubić ten ramen. Jeśli nie, to polecam Wam oczywiście to, o czym mówiłem wcześniej, czyli Tantan Ramen. Jest bardziej stonowany. Moja partnerka zamówiła miso, ale ja polecam Wam najbardziej mój ulubiony Tantan Ramen. A teraz poddam się konsumpcji i powiem Wam o tym ramenie nieco później.
Jestem już po jedzeniu. Trochę się spociłem, nie powiem. Ramen był bardzo gorący, ale i bardzo pyszny. Naprawdę muszę Wam go polecić. Oczywiście jeśli jest to warunek, jeśli lubicie marynowany imbir. Jeśli nie, to tak jak wcześniej powtarzałem, zamówcie sobie inną pozycję. Cena oscyluje mniej więcej 40 zł. Uważam, że jest to bardzo sprawiedliwa cena za ramen, a jeśli sądzicie, że jest za wysoka, polecam Wam zrobić go w domu. Zwykły ramen gotuje, wywar na ramen gotuje się od 3 do 6 godzin, nawet dłużej. Dodajmy do tego marynowanie jajek, pozyskiwanie innych składników, gotowanie mięsa w ogóle, żeby jakieś tu dodać i koszt tego wszystkiego, więc naprawdę Wam powiem, od kiedy robię ramen samodzielnie, wiem, że cena 400 zł nie jest wygórowana i taka mniej więcej oscyluje w Krakowie. Raczej ciężko znaleźć rameniarnię, gdzie kosztuje to drożej. W każdym razie ja za moją porcję zapłaciłem chyba 47 zł, to jeszcze zobaczę na Paragonie, ale muszę powiedzieć, było pyszne. Herbata jest niesamowita. Jest to herbata senchai. Powiedziałem wcześniej chyba, że chińska, ale gwoli ścisłości ona jest japońska. Smakuje wybornie. Teraz się bardziej zaparzyło. Ma bardziej zielony, ciemny kolor. Ma cytrusowe nuty i słodkawe. Jest naprawdę wyborna. Kanpai. Jest naprawdę cudowna. Swój ramen już dokończyliśmy, porcja jest gigantyczna. Nie znam nikogo, kto by nie był najedzony po tym ramenie i ja wiem, że dzisiaj już nie będę jadł do końca dnia. Dlatego kończę moje spożywanie, czekamy na kelnera, ale mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Jak widzicie, znajdujemy się już na zewnątrz lokalu. Mieliśmy propozycję, by zobaczyć się z szefem kuchni i zobaczyliśmy. Niestety jednak miał za dużo roboty na kuchni, więc nie męczyliśmy go za bardzo. Tak samo nie chcieliśmy męczyć klientów, dlatego ilość przebitek z lokalu jest ograniczona, bo było ich dużo, naprawdę. Jest dużo klientów, lokal broni się sam. Jest to mały lokal, raczej tak na 6-7 stolików, ale bardzo urokliwy. Jakby wystrój jest japoński, ale bardzo nowoczesny. Wiecie, nie jest to taka tradycyjna restauracja z wielkimi znakami kanji i bambusowymi parawanami. Nie, jest to bardzo nowoczesny lokal, urokliwy. Na ścianach znajduje się wiele rzeczy, które my, konwentowcy, na pewno docenimy, ponieważ jest wiele plakatów z anime, jest wiele nawiązań do mang, jest dużo, nawet cała ściana figurek z Dragon Ballem i tak dalej, więc naprawdę jest na czym oko zawiesić, a w tle gra zazwyczaj taki smooth jazz albo muzyka lofi, także jeśli przyjść tu z kimś podczas konwentu, po konwencie, jeśli jesteście głodni i nie chcecie przepłacać na miejscu na Tauron Arenie, jest to świetne miejsce. Dlatego szczerze Wam go polecam. Ja najadłem się dosyta, jak już mówiłem, napiłem się. Cena, jak mówię, jest taka jak wszędzie w Krakowie, nie jest wygórowana za to, co dostajemy, więc... Tramwaj. Więc jeśli tylko znajdziecie się tutaj w Krakowie i chcecie zjeść dobry ramen, polecam Wam Doki Doki. A my widzimy się już jutro na konwencie, także siema.